Cześć, siemano, witajcie w kolejnym vlogu. Parę rzeczy się nazbierało do zrobienia, tak więc zobaczcie, co na dzisiaj się szykuje. Jest to wypolerowanie tej końcówki wydechu. Wiem, że dlatego chcę na takie sytuacje mieć jakiegoś bata, chcę zamontować sobie właśnie wideorejestrator. A że każdego prawilnego vloga dobrze zacząć od myjni, to jedziemy na początek z myjnią. Parę rzeczy, które trzeba zrobić, albo raczej takich, które sobie sam wymyśliłem. To dlatego, że po prostu denerwują mnie te drobnostki, nie powinny one zająć długo, natomiast przydałoby się to zrobić, a przy okazji sądzę, że komuś może by się też przydał taki pomysł, w przypadku jeśli miałby takie coś u siebie. Pokażę dokładnie w tym momencie, od czego będę zaczynał, o co mi konkretnie chodzi. I teraz tak, o ile tutaj ta listwa przy oknie wygląda jeszcze w miarę, to tutaj nie wiem co to jest, czy to jest oklejone, zasilikowane, nie mam pojęcia, w każdym razie denerwuje mnie to, nie podoba mi się to całkowicie. Jeśli chodzi tu o tą stronę, no wygląda to jeszcze też w miarę, jakby się to dobrze wypucowało, powinno być spoko. Natomiast jeśli chodzi tutaj o drzwi kierowcy, jak sami widzicie, centralnie nad klamką, czyli miejsce, w które cały czas się patrzymy jak wsiadamy do auta, jest takie coś jakby, nie wiem, zeszlifowane, nie wiem od czego to jest, kto co tutaj w ogóle kombinował. Jak kupiłem to auto, to już takie coś było. Drażniło mnie to zawsze, tak więc postanowiłem, że w końcu muszę coś na to zaradzić. I mój pomysł padł taki, żeby okleić to folią czarny połysk. Nie wiem, czy będzie to dobrze wyglądać, czy ta folia będzie się w ogóle tutaj trzymać, natomiast spróbuję. A z racji tego, że kupiłem trochę większy kawałek tej folii, a że kolejna kwestia mnie denerwuje, bo jak wiecie, jak malowałem ten spoiler, nie zabezpieczałem go lakierem bezbarwnym. Jest on w tym momencie raz, że matowy, a dwa, że porobiły mi się takie dziwne plamy. Nie wiem od czego to jest. Nie wiem, czy widać to w kamerze w tym momencie. Natomiast jak trochę popada, to tutaj takie białe place się robią i wygląda to bardzo nieestetycznie. Dlatego zobaczę w ogóle jak to będzie wyglądało, jeśli będzie oklejone tak samo folią. I być może okleję to po prostu takim samym kawałkiem. Jeśli mi się spodoba, to zostawię, jeśli nie, no to wyrzucę. A auto w przyszłości, jeśli się doczeka, jeśli w ogóle będę miał jeszcze to auto, planuję wysłać na detailing, ponieważ lakier jest bardzo mocno znorany i robi się coraz gorzej z każdym myciem tak naprawdę. Zwłaszcza maska. Nie wiem, czy tutaj teraz tu na kamerze też będzie widać, powinno być widać z tego, co tutaj widzę w odbiciu. Tutaj jest coś takiego, jakby ktoś cieniował tą maskę, malował, czy nie wiem, tutaj była szpachlowana do tego miejsca. Natomiast nie wygląda to wcale fajnie, już pomijając fakt te swirle, te hologramy, wszystko co się może tylko pojawić na lakierze, który wymaga detailingu, u mnie tutaj właśnie jest. Tak samo tutaj, nie wiem, to jest od szpachli, pod palcem to jest w ogóle tak jakby gruda, jakby coś było też przyklejone, jakby nie wiem, jakby guma do rzucia czy coś takiego. To też długi czas już chodzi mi po głowie, żeby usunąć. Myślałem, że to jest, nie wiem, od łuszczącego się lakieru bezbarwnego. Nie mam pojęcia, czy w ogóle na tym aucie jest lakier bezbarwny. Ja się aż tak nie znam, bym musiał po prostu się przejechać do jakiegoś znawcy, który maluje auta. I wtedy może by mi odpowiedział na to moje nurtujące mnie pytanie. A właśnie, jeszcze jest jedna rzecz, którą chciałbym zrobić, ponieważ na chwilę obecną nie będę jeszcze tego wymieniał. A co w sumie by się nadało, bo jest to ostatnia rzecz, której tutaj nie zrobię z tyłu, a co sprawiłoby, że ten tył wyglądałby o wiele ciekawiej. Jest to oczywiście wydech. I teraz tak, ta końcówka wydechu to jest seryjny wydech. Ja ją raz już polerowałem, w tym momencie znowu się tak trochę, nie wiem jak to powiedzieć, zoksydowała. Ona aluminiowa nie jest, także nie wiem jak to określić. W każdym razie nie wygląda już fajnie,
a wiem, że można ją przywrócić do stanu takiego fajnego, błyszczącego, że może to wyglądać ciekawie, a z racji tego, że wydechy w tych Lexach były dość spore, to już kilka razy spotkałem się z opiniami, że ktoś sądził, że ten wydech jest jakiś akcesoryjny, a nie oryginalny. Oczywiście najlepiej by było zmienić w ogóle wydech na inny. Ktoś powie, po co się będziesz bawił w polerowanie jakiegoś szrota, czemu nie wymienić na inny? Bardzo chętnie. Niestety żyję w Niemczech. Jeśli ktoś tego nie wie, to tutaj w Niemczech każda drobna zmiana, czy to kierownicy, czy to dokładki, czy nawet nałożenie takich głupich brewek na światła z przodu, czy nie daj Boże zmiana zawieszenia felg, czy nawet i opon, wszystko musi być zgodne z przepisami, tak jak tutaj sobie wymyślili. I wyobraźcie sobie, że to auto naprawdę już by przeszło dużo więcej zmian, gdybym był w stanie po prostu to wszystko zrobić bez żadnego konfliktu z prawem. W tym momencie mam zmienione felgi i te felgi mają tak zwane ABE. Jest to potrzebne tylko do tego tak naprawdę, żeby Niemcy w przepisach widzieli, że te felgi mają jakieś tam określone atesty, że są wytrzymałe i tak dalej, i tak dalej. Tak naprawdę ja tych felg już w tym momencie nie mam wbitych w dowód rejestracyjny, ponieważ uważam to za stratę kasy. A wbicie takich głupich felg w dowód, samo wbicie, które tak naprawdę nic nie daje ani do bezpieczeństwa, ani do niczego innego, kosztuje 90 euro. Jeśli chodzi zaś o zawieszenie, no to sprawa jest nieco gorsza, ponieważ tutaj po pierwsze primo potrzebuję jechać do warsztatu, który mi to zrobi. Także potrzebuję czasu, potrzebuję w ogóle warsztatu, który się tym zajmie, a przy okazji musiałbym też sprawdzić, w jakim stanie są amortyzatory. Auto wydaje się prowadzić dobrze, także nie jestem pewien, czy faktycznie trzeba je wymieniać, czy nie. Na chwilę obecną jednak nie jestem w stanie tego zrobić. Na razie moja sytuacja jest też taka trochę dość skomplikowana, także czekam po prostu, jak się sprawy rozwiną. Dlatego na chwilę obecną muszę się zająć takimi małymi sprawami, no i będę dlatego robił takie pierdółki, a nie nic grubszego. Także wybaczcie to, że nie robię jakichś grubszych modów, podnoszenie mocy, czy zmiany jakichś tam zawieszenia i tak dalej, nie jest spowodowane do końca moją ochotą na to, tylko po prostu jest to powód taki, że tutaj w Niemczech musiałbym za wszystko płacić, a boli mnie wydawanie pieniędzy, które tak naprawdę płacę za nic. No bo to, że ja sobie to zmienię, ja wiem, że te sprężyny są markowe, że te sprężyny się nadają, że pasują, że są do tego modelu, a płacić za to 100 euro tylko dlatego, żeby ktoś wstawił stempelek dodatkowo w dowodzie rejestracyjnym, no dla mnie jest to marnotrawstwo. Także dobra, koniec gadania, pora wziąć się za robotę. Zostawcie suba na moim kanale i lecimy z tematem. Ok, tak więc jestem już w końcu w miejscu, gdzie mogę spokojnie okleić te listwo szyb, ale oczywiście najpierw muszę odpowiednio to przygotować. I tak najpierw mam zamiar wyczyścić to oczywiście i przede wszystkim te miejsca, które są nierówne, gdzie są jakieś takie albo wgłębienia, bądź też ewentualnie uwypuklenia, muszę wyrównać. Mam przy sobie kilka papierów ściernych, które mam nadzieję, że zdadzą egzamin i pomogą mi wyrównać tą powierzchnię. Dlatego ja się biorę do roboty. Dzisiaj dla odmiany postaram się więcej robić niż gadać, dlatego po prostu zobaczycie, jak to robię i później efekt mojej pracy.
więc oto jest efekt finalny i powiem Wam, że naprawdę podoba mi się to. Wygląda to naprawdę kozacko. Myślałem, że mi to w ogóle wyjdzie gorzej, natomiast wyszło to całkiem. Wiadomo, tam jakieś ewentualne delikatne niedociągnięcia, jeśli chodzi tu o obcięcie tego, bo tutaj jest bardzo trudne miejsce, żeby to równo obciąć. Ogólnie kolor tej folii dużo się nie różni od koloru lakieru. W sumie to ja nawet w tym świetle nie za bardzo widzę różnicę. Co mnie też bardzo cieszy i naprawdę fajny jest efekt. Oczywiście ja to jeszcze muszę podgrzać trochę, żeby to się ułożyło tak jak należy. Tutaj oczywiście w tym momencie nie mam prądu. Tak więc muszę podjechać tam bardziej pod blok do mnie i będę po prostu jeszcze to opalarką podgrzewał i wtedy sobie docisnę tak jak to powinno leżeć i wtedy powinno się to ładnie ułożyć. Ale mimo wszystko już w tym momencie nie jest źle. Tak więc jeśli ktoś ma problem ze swoimi listwami, to polecam taki patent, bo folia nie jest droga. Kosztowała mnie tam chyba około 20 zł. Jest to zwykły czarny połysk, także można powiedzieć kolor uniwersalny. No a widzicie, wygląda to całkiem estetycznie, całkiem fajnie. Zajęło mi to około, ja wiem, 1,5 godzinki. Starałem się to robić jak najdokładniej jak się tylko dało, tak więc miałem nieco problemy z docinaniem, jednak ja nie oklejam na co dzień, tak więc po prostu nie mam jeszcze te ręki tak wprawione jak należy. Jednak już w tym momencie wygląda to o niebo lepiej. Jest naprawdę niebo a ziemia, jeśli chodzi o różnicę. A w razie czego zawsze mogę tę folię zdjąć, mogę ją nałożyć jeszcze raz i będzie to wyglądało znowu fajnie. Zobaczymy, jak się to w ogóle będzie trzymało po deszczu, po brudzie i tak dalej. Mam nadzieję, że będzie to dość trwałe. Natomiast teraz przechodzę do następnej rzeczy. I następna rzecz, którą chciałbym zrobić, jest to wypolerowanie tej końcówki wydechu. Wiem, że ona może wyglądać lepiej, tak jak wspomniałem wcześniej, i ja sprawię, żeby wyglądała lepiej. Natomiast kolejna rzecz, którą myślę jeszcze zrobić, jest oklejenie tej lotki folią. Teraz oczywiście w deszczu nie będę tego robił, bo to mija się z celem. Będę musiał oczywiście poczekać, aż się pogoda poprawi. A z racji tego, że tak jak mówiłem, kolor tej folii nie odróżnia się za wiele od koloru lakieru, to wydaje mi się, że powinno się to ładnie spasować tutaj z klapą. Nie powinno się to odróżniać i powinno to wtedy wyglądać tak jak należy. Jednak nie wiem, czy tą folię mi się uda zawinąć aż tu pod spód. Nie wiem, czy ona jest na tyle elastyczna i przede wszystkim nie wiem, czy starczy mi tej folii, ponieważ sądziłem, że trochę mniej tej folii mi pójdzie na listwy, a jednak się okazało, że trochę jednak zużyłem. Tak więc dobra, ja się nie zrażam deszczem. Skoro już zaplanowałem sobie, że coś zrobię, to zrobię. Nieważne jaka będzie pogoda. Wyciągam mój sprzęt. Najpierw przyjadę to papierkiem oczywiście, żeby to wypolerować wstępnie. Później dopiero będę polerował 1000 bądź też 2000 i na koniec pójdzie pasta polerska i powinno to wtedy wyglądać tak jak należy. Okej, tak więc taki jest efekt. Wiem, że nie jest on zbyt spektakularny. Raz, że jest to po prostu zwykły wydech, dwa, że ma on trochę wżerów. Natomiast jak widzicie, no można powiedzieć, że się błyszczy. I nawet z takiego seryjnego dziadowskiego wydechu można zrobić coś, co wygląda dość ciekawie. Tak naprawdę nikt, kto się nie zna na Lexusie, by się nie skapnął, że jest to wydech seryjny. A w tym momencie ta końcówka wygląda już o wiele ciekawiej. Sami powiedzcie. Ktoś w ogóle powie pewnie bez sensu taka polerka wydechu seryjnego. Owszem, może i bez sensu, ale mi się takie coś podoba, takie coś sobie zrobiłem. Jak widzicie, deszcz nie odpuszcza, tak więc ja w tym momencie będę musiał już przystopować. Chciałem wypolerować, wypolerowałem, wygląda to teraz już z daleka o wiele lepiej. Tak więc zamierzony efekt udało mi się osiągnąć. Dobra, została mi się jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym zrobić, a jest nią mianowicie montaż wideorejestratora na stałe do auta. Na chwilę obecną nie chce mi się przyciągać tego kabla tutaj gdzieś jakoś tak niepostrzeżenie, ponieważ i tak niedługo mam zamiar rozbierać całą deskę rozdzielczą. Tak więc to byłaby po prostu podwójna robota. Jednak chcę to zamocować już w tym momencie tak, żeby był on cały czas u mnie w aucie i żeby cały czas mógł on działać. A to wszystko z racji tego, że wczoraj, jadąc do miasta, dokładnie wracając do domu już wtedy, tutaj w Hanowerze jest takie jedno fajne skrzyżowanie, gdzie jakby ktoś chciał łapać kogoś na sztuczkę, to jest po prostu idealne miejsce i za każdym razem w ciągu dnia jest w stanie się uchwycić co najmniej 4-5 takich łosi, może i nawet w ciągu godziny bym powiedział, którzy nie wiedzą jak się tam jeździ. Sytuacja tam wygląda w ten sposób, że przejeżdża się przez światło i idą dwa pasy. Jest prawy pas, jest lewy pas. I zamiast jechać swoim pasem, zjeżdżają na ten lewy i zajeżdżają drogę, bo myślą, że ten lewy służy tam tylko do skrętu. Albo taka sytuacja jak miałem wczoraj właśnie,
że jedziesz prosto swoim pasem, tym lewym, który cały czas idzie, prawy pas tam zanika. Idzie do pewnego momentu i później znika i trzeba zjechać na lewy. Wczoraj miałem taką sytuację, że jakiś osioł w Mazdzie 6 jechał tym prawym pasem, ja jechałem lewym, cały czas prosto nie zmieniając kierunku jazdy i wyobraźcie sobie, ja byłem przed nim. On miał, nie wiem, może swój przód na wysokości mojego tyłu i nagle przyspieszył, żeby mnie wyprzedzić i zajechał mi drogę i zepchnął mnie na przeciwległy pas, na pas pod prąd. Później zatrzymałem się na czerwonym świetle, wyszłem do niego i wyobraźcie sobie, że on jeszcze do mnie się buchał. Gdzie po pierwsze primo, ja miałem mój pas, który nie zanikał, cały czas prowadził drogą na wprost, tam gdzie chciałem jechać. Po drugie primo, on prawym pasem nie wyprzedził, co jest niedozwolone. I po trzecie primo, jeśli pas zanika, to ten, któremu kończy się pas i musi szukać miejsca, żeby się zmieścić, a nie wciskać się komuś na hama i tym bardziej spychać go na przeciwległy pas. Dlatego chcę na takie sytuacje mieć jakiegoś bata, chcę zamontować sobie właśnie wideorejestrator. Dobra, w tym momencie już się nie rozgaduję więcej, bo znowu popłynąłem. Zostawcie lajka, zostawcie suba, jeśli wam się podobało. Być może ktoś wykorzysta ten pomysł u siebie i tak samo poprawi wygląd swoich listew przy oknach. Nie przyciągam więcej. Widzimy się w kolejnym filmie. Na razie, cześć.